Witam w kolejnym filmie. Tym razem pokażę Wam, w jaki sposób zdemontować kierownicę wraz z poduszką i modułem CIM w samochodzie Vectra C. Także pierwsze, od czego należy zacząć, to trzeba odłączyć akumulator. Chroni nas to przed powstaniem błędów w sterowniku silnika. Także zaczynamy. Otwieramy maskę. Teraz odpinamy minusową klemę. Także możemy zaczynać demontaż. Przekręcamy kierownicę i w tym miejscu jest zaślepka, a pod nim śrubka na śrubokręt krzyżakowy. Z jednej i z drugiej strony to samo. Usuwamy te śrubki. Teraz możemy usunąć tą górną część obudowy kolumny kierowniczej. Wystarczy ją tak odsunąć do tyłu. Kierownicę opuścimy na dół. Teraz znowu ją przekręcamy. Teraz w miejscu, które tu widzicie, wkładamy jakiś mocniejszy drut. Może być, tak jak ja mam, klucz typu Torx. I tam jest taka sprężyna, którą należy odbezpieczyć poprzez włożenie i naciśnięcie w dół bodajże tego druta. Wtedy odskoczy nam zaczas trzymający poduszkę powietrzną. Taki otwór jest z jednej i z drugiej strony kierownicy. Także ciągniemy do góry. Poduszka odchodzi. Tak samo z drugiej strony trzeba zrobić. I ładnie nam odeszła. Teraz można ją zdemontować. Tak, mamy tutaj dwie wtyczki od poduszek. Pamiętajcie, żeby ich nie wypinać, jeśli macie podłączony akumulator. Usuwamy to zabezpieczenie. Tych wtyczek nie da się pomylić, także bez obawy przy montażu. Poduszka zdemontowana. Teraz wypiąłem kabel od sterowania radiem, od tych przycisków. Ten zdaje się, że może pozostać. No i trzeba odkręcić kierownicę. Także klucz typu Torx T50. Wkładamy. Oczywiście jakąś grzechotką byłoby dużo łatwiej.
poszło. Wykręcamy. Teraz na co musicie uważać przy montażu? Tutaj są znaki. Kreska i tutaj też jest taka kreska na tym wieloklinie. Znaki się muszą pokrywać, wtedy macie pewność, że kierownica jest prawidłowo zamontowana. A teraz wystarczy ją tylko pociągnąć i powinna zejść. Jeszcze wracając do montażu poduszki, tutaj jest sprężyna, która właśnie trzyma poduszkę. I w momencie, gdy wkładacie ten klucz z tyłu, ciągnąc klucz do góry, ta sprężyna się luzuje. Dobra, teraz demontujemy dolną obudowę kierownicy. Mamy śrubeczkę tu i tu. I jeszcze jedna śrubka tu od spodu pod dźwignią regulacji kierownicy, którą też należy wykręcić. Teraz należy zdemontować ten plastik w koło stacyjki. Zamontowany. Możemy zdjąć budowę. Mamy naszego CIMA. Dobra, teraz żeby wymontować CIMA, to mamy tutaj jedna śruba typu Torx, którą należy odkręcić. Następnie u góry też śruba, którą należy poluzować. I CIM powinien wyjść. Dobra, śruby mam już wykręcone. Teraz przekręcamy sobie kluczyk i CIM powinien nam ładnie zejść. Chyba że jest blokada kierownicy. Ale nie. Aha, w tym jeszcze miejscu jest takie zabezpieczenie, które należy podważyć i wtedy wszystko wychodzi. O. Pozostało odpiąć wtyczkę. Wtyczkę mam już wypiętą, trzyma się jedynie tutaj jeszcze na tym zaczasku, trytytce, także to, z tym już sobie poradzicie. Mamy CIM rozebrany, wypadło jeszcze zabezpieczenie.
Także przy wyciąganiu musi być kluczyk przekręcony, ponieważ na zablokowanej kierownicy nie uda Wam się z tego SIM-a ściągnąć. Montaż w kolejności odwrotnej. Poza tym grzebaniem z kluczem przy poduszce powietrznej, ona wtedy bez problemu wejdzie, jeśli się ją wepchnie. Zaczaski zaskoczą. Co do samego SIM-a jeszcze, to w przyszłości będą filmy z wymiany takiego SIM-a na inny. Oraz prawdopodobnie nagram film, jak wyciągnę sobie kod Karpa z takiego modułu. Także zachęcam Was do subskrybowania tego kanału. No i do następnego. Cześć!